Dzień dobry Państwu. Spotykamy się w foyer Opery Bałtyckiej, aby porozmawiać o społecznej roli i znaczeniu wysokiej kultury, ale również o tej operowej przyszłości Pomorza i Gdańska. Naszymi gośćmi dzisiaj są wybitny, sławy światowej śpiewak operowy, bas-baryton Tomasz Konieczny oraz naczelny dyrektor Opery Bałtyckiej Romuald Wicza-Pokojski. Panie dyrektorze, od pana zaczniemy i pierwsze takie pytanie. Jaka jest faktycznie rola wysokiej kultury? Jakie znaczenie dla mieszkańców Pomorza ma instytucja kultury, która się nazywa Opera Bałtycka? I czy faktycznie najlepszą inwestycją w promocji regionu jest właśnie wysoka kultura? No, przede wszystkim to myślę, że trzeba zacząć od tego, że kiedy myślimy o operze, to właśnie myślimy dużo szerzej. Znaczy opera to jest nie tylko muzyka, to nie tylko teatr, ale jest to suma sztuk. I pod tym względem, szczególnie teraz, kiedy jasno widzimy, że to nie jest już tylko miejsce dla wybranych, ale dla tych, którzy po prostu pożądają takiej obecności, tego, co możemy nazwać, że jest to spa dla duszy, że jest to miejsce, w którym jesteśmy w stanie znaleźć bezpieczną sytuację na odprężenie, że jesteśmy w stanie też dotknąć tego, co jest wyżej, aniżeli tylko i wyłącznie tak zwana kultura masowa. My to obserwujemy już od dłuższego czasu. Może powiem o roku, który nam się zakończył, więc to jest, rozmawiamy o blisko 80 tysiącach widzów. Jeżeli do tego dodamy jeszcze to, co było w online prezentowane, czyli jesteśmy w okolicach 100 tysięcy osób. I tutaj te główne nasze ograniczenia, ale podejrzewam, że będziemy o tym też rozmawiać, stanowi po prostu sama infrastruktura. Po prostu jesteśmy w operze, która ma 476 miejsc, a potencjał i ta potrzeba kontaktu z tego rodzaju sztuką jest znacznie Czyli większa. uważa pan, że Pomorze i Gdańsk ma potencjał i takie zainteresowanie, że opera powinna kwitnąć i powinna mieć te możliwości prezentowania najlepszych spektakli, które są produkowane na świecie. I pytanie do Tomasza Koniecznego. Panie Tomaszu, pan od blisko 30 lat mieszka na Zachodzie. Jest pan sławnym, znanym śpiewakiem operowym. Jeździ pan od Mediolanu do Nowego Jorku, Wiednia, Bayreuth w Niemczech. Osiągnął pan wielki sukces. A pomimo to znalazł pan czas, żeby realizować swój pomysł wspólnie z Operą Bałtycką Baltic Opera Festival. I jeszcze dodatkowo zaangażował się pan w pracę Społecznego Komitetu Wsparcia Budowy nowej siedziby Opery Bałtyckiej. Niedawno oglądałem taki klip telewizyjny, który pan nagrał z takim apelem o budowę nowej siedziby. Czy pan uważa, że ta nowa siedziba spowodowałaby, że będziemy inaczej postrzegani na świecie i inaczej zaznaczymy swoje miejsce na operowej mapie świata? Zdecydowanie tak. Obserwuję to zjawisko od wielu, wielu lat i tutaj mówię nie tylko o budynkach operowych per se, ale również o budynkach festiwalowych. Obserwuję, jak ogromny następuje rozwój infrastruktury, jak wielkie zainteresowanie chociażby kulinariami, rozmaitymi rzeczami, które są
które no, są potrzebne ludziom do egzystencji w sytuacji, kiedy przyjeżdżają na jakąś imprezę. Czy to jest właśnie Salzburg, czy to jest Bayreuth, czy to jest Metropolitan Opera, czy chociażby właśnie, bo tam powinniśmy chyba czerpać inspirację, no, wolne miasto, dawniej Hamburg, czy wolne miasto Lubecka. Mówimy tutaj o wolnym mieście Gdańsku. Historycznie te wszystkie miasta posiadają wspaniałe obiekty kulturalne. Takim najbardziej spektakularnym przykładem jest, no, budowa trwała bardzo długo, ale jest Elbphilharmonii w Hamburgu. Budynek, no, robiący ogromne wrażenie, zbudowany właśnie w dawnej przestrzeni portowej, czy powiedzmy spichlerzowej w Hamburgu, w tym wielkim porcie. Budynek, który jest odwiedzany przez tysiące ludzi, nie tylko podczas koncertów, które tam się odbywają, bo na koncerty, wczoraj się śmialiśmy, rozmawialiśmy troszeczkę z takim znajomym i właśnie on no, stwierdził, że tam nie ma biletów, nie ma możliwości otrzymania biletów na koncerty, prawda? To wszystko Ja jest wiem, wyprzedane. doświadczyłem tego. Dokładnie, dokładnie. Natomiast to jest tylko jeden z aspektów, czy jedna z możliwości wykorzystania takiego budynku. Tam znajduje się restauracja, tam znajduje się ogromny parking również, czyli ludzie, którzy chcą zwiedzić tę przestrzeń okołoportową, a to są coraz ciekawsze przestrzenie. Ja też obserwuję tutaj w Gdańsku, że to się wspaniale rozwija. Ale panie Tomaszu, gdybyśmy taką operę mieli, czy zmieni się nasze miejsce i dlaczego pan wybrał właśnie Gdańsk? Dlaczego Pomorze? Dlaczego No tak. się pan tu zainteresował, żebyśmy tu ten świat operowy przybliżyli właśnie Pomorzanom? No ja jestem łodzianinem, z kolei No właśnie. mój kolega, przyjaciel Rafał Kokot, który jest dyrektorem Baltic Opera Festival, również jest łodzianinem. No, spotkaliśmy się tutaj z dyrektorem Wiszą Pokojskim i jeszcze z Pawłem Marcem z Warszawy, takich 4 wariatów można powiedzieć. Natomiast oczywiście najważniejszym dla nas, czy dla mnie, był obiekt Opery Leśnej. Czyli obiekt, który służył temu celowi od 1909 roku, który no, sukcesem ogromnym prezentował właśnie tę kulturę wysoką w takiej nieoczywistej przestrzeni. Z jednej strony nieoczywistej, z drugiej niezwykle autentycznej. I my to obserwujemy, to zainteresowanie, o którym pan dyrektor mówił, jeżeli chodzi o kulturę wysoką. To jest coś, co się na nowo rodzi, czy odradza w tej chwili wśród ludzi. Może ludzie są zbyt zmęczeni tą masową właśnie kulturą i mediami i tymi koncertami piosenek, pop, prawda, i tego typu wydarzeniami, disco polo. Może ludzie właśnie oczekują w tej chwili czegoś innego i no, dlaczego Pomorze? No dlatego, że właśnie tu jest ten obiekt. Ten obiekt jest obiektem wybitnym. Tylko w tym obiekcie Ale oczywiście możemy grać. Czy my teraz znajdujemy się też w obiekcie wybitnym? No, oczywiście w tej chwili znajdujemy się w obiekcie, który bardzo dobrze sobie radzi no, w warunkach, które istnieją. Natomiast to nie jest obiekt operowy per se. My tu nie Można mamy... powiedzieć, panie Tomaszu, że mamy dobry klimat, jeśli chodzi o ludzi, bo Dokładnie. z pana wypowiedzi wynika, że pan się spotkał tutaj z ludźmi, którzy chcą, mają pomysły, chcą działać. Ale przecież pan wie, że znajdujemy się w obiekcie, który został wybudowany w 1915 roku jako ujeżdżalnia koni. Dokładnie. Później został ten obiekt przerobiony, przebudowany na salę widowiskowo-sportową. Tak. Dzisiaj to jest opera. Znaczy ja podkreślam to, o czym mówię właśnie i mówię o tym bardzo często. Ostatnio byłem w operze w Hamburgu, tam występowałem. Wspaniały obiekt. Mimo to Hamburg nosi się z zamiarem zbudowania jeszcze lepszego obiektu operowego. Ja powiem jeszcze więcej. Obiekt operowy, budynek operowy, który jest wysokiej klasy i który jest również instrumentem muzycznym, bo to troszeczkę też o to chodzi, że ten
ten obiekt musi też odpowiednio brzmieć. Taki obiekt automatycznie podnosi rangę całego miasta, całej metropolii w tym wypadku. Ten obiekt z pewnością, jeżeli powstanie, będzie przyciągał tłumy, które no, obok Europejskiego Centrum Solidarności, Muzeum II Wojny Światowej, przecież wiemy, jakie masy ludzi tam ciągną z całego świata, będzie przyciągał właśnie taką normalną widownię, która nie tylko chce pójść do opery, ale która chce właśnie zwiedzić ten obiekt, która chce pójść do restauracji, nie wiem, która chce napić się kawy w jakichś określonych okolicznościach. Do tego powinniśmy dążyć, bo to jest trochę tak, że jak no, dorabiamy się pieniędzy, prawda, jak stajemy się gdzieś tam na tej drabince cywilizacyjnej, no, idziemy do góry, to mamy pewne potrzeby, prawda, mamy potrzebę, żeby się dobrze ubrać, mamy potrzebę, żeby dobrze zjeść i mamy potrzebę, żeby pójść do opery czy na koncert. I taki obiekt świadczy o naszym statusie. Był taki artykuł 2 lata temu po pierwszej odsłonie festiwalu z takim znamiennym tytułem, który ja ciągle powtarzam i mówię, czy stać nas na sukces? Czy stać nas w naszym kraju na sukces? Czy metropolię stać na sukces? Baltic Opera Festival pokazuje, że ten sukces absolutnie jest możliwy, że ściągamy publiczność zagraniczną, że ściągamy media zagraniczne, ale to jest obiekt, w którym można grać tylko w lecie. Bo to jest obiekt open air. Cała reszta roku, czyli większość roku, musimy mieć możliwość prezentowania tego produktu publiczności również no, w takich okolicznościach, które będą przyciągały ludzi. Ja gratuluję bardzo Operze Bałtyckiej, bo też obserwuję ten proces i rzeczywiście od tych 2 lat no, tu się pojawiają niezwykle ciekawe rzeczy i inscenizacyjnie, i również wokalnie. Mamy wspaniałego tutaj, przepraszam, tak mówię, tak. Panie dyrektorze, mówię mamy, ale mamy wspaniałego szefa muzycznego, Jarosława Szemeta, który jest takim no, bardzo zdolnym dyrygentem młodego pokolenia i to nie tylko w perspektywie ogólnopolskiej, ale takiej, powiedziałbym, szerszej, międzynarodowej. Jestem pewien, że Jarosław Szemet za chwilę gdzieś tam będzie, no, mam nadzieję, że będzie dla nas osiągalny, ale on na pewno wyfrunie z tego gniazda. Będziemy starali się zatrzymać. Tych najlepszych zatrzymać. My w takim razie, tak jak Hamburg, mamy operę, ale chcemy wybudować lepszą, dokładnie. Większą. A panie dyrektorze, to niech pan przybliży nam, w jakim stanie jest ten obiekt, w którym się teraz znajdujemy. Czy on faktycznie spełnia warunki sceny operowej? Nie spełnia. Pracujemy nieustająco na tak zwanych odstępstwach. Co chwilę pojawiają się, zresztą to jest w pewien sposób oczywiste, że co rusz nowe przepisy BHP, PPOŚ i za którymi staramy się nadążyć. Większość prac remontowych temu służy. No, kilka lat temu, chyba 2-3 lata temu, uzupełnialiśmy fundamenty pod sceną, bo nie było fundamentów. Jeżeli chodzi o taki ostatni duży remont, przebudowę, no to rozmawiamy o latach 80. I teraz sytuacja jest taka, to jest trochę też pytanie, to nie jest pytanie, czy stać nas na operę, tylko czy stać nas na to, żeby opery nie było. Ponieważ w tych warunkach oczywiście będziemy się zawsze starać grać i prezentować spektakle, ale mówiąc wprost, za chwilę będzie to po prostu już niemożliwe, no bo no nie da się rozszerzyć tych murów. Więc to jest tak, więc tutaj rozmawiamy o miejscu pełnym historii i to jest też ta rzecz, która nas w jakiś sposób krzepi w tych naszych działaniach, ale czas na kolejny krok, również tak samo jak dla Pomorza, które oczywiście dokonało już wielu różnych zmian i przedsięwzięć i mam wrażenie, że jak gdyby kwestia tego miejsca, tego domu dla muzyki jest
tym, co dobrze, żeby się ziściło, dobrze, do czego żebyśmy my doprowadzili, bo prawda jest taka też, że to nie jest tak, że się buduje dla tu obecnych, tylko dla tych, którzy przyjdą za chwilę po nas. I mówiąc brutalnie, to oni nas z tego faktu rozliczą. No ale panie dyrektorze, dzisiaj no, musimy wziąć pod uwagę, że jeżeli będziemy budować nową operę w Gdańsku, to nie będzie prawdopodobnie tylko sama opera. Z tego, co ja poznałem jeżdżąc po świecie, oglądając te obiekty operowe, to jest to, o czym wspomniał Tomasz Konieczny. Ostatnio w Omanie oglądałem kompleks muzyczny, czyli taki wielofunkcyjny dom muzyczny, bo tam była sala operowa, sala koncertowa, było Muzeum Muzyki i Instrumentów Muzycznych, była biblioteka muzyczna wraz z czytelnią, ale również kawiarnie, restauracje i nawet takie luksusowe sklepy. Chodziło im o to, tak jak opowiadali mi, żeby ten obiekt żył cały czas, a nie był obiektem operowym otwieranym na kilka godzin w dniu przedstawienia. I zastanawiam się, czy my powinniśmy iść w tym kierunku i myśleć właśnie o takim domu muzycznym. Panie Tomaszu, pańskie doświadczenia w jakim kierunku? Co by pan rekomendował dyrektorowi Opery Bałtyckiej? W którym kierunku ma pójść z tym projektowaniem tego obiektu? No, ja uważam, że to jest jak najbardziej uzasadnione, żeby takie obiekty, które nowo powstają w tej chwili, żeby one właśnie nie ograniczały się tylko i wyłącznie do spektakli wieczornych. Oczywiście musi być zapewniony ten komfort pracy artystów, bo przecież praca opery to nie jest tylko i wyłącznie spektakl, który jest tym końcowym efektem, tylko w dużej mierze, albo może jeszcze więcej jest tej pracy za kulisami, czyli przygotowywania scenografii, budowania tej scenografii, pracownie szewskie, pracownie krawieckie, pracownie plastyczne, próby, przede wszystkim próby. No jeżeli ja mam 4 spektakle w operze w Hamburgu na przykład, czy w Metropolitan Opera kilka spektakli, to ja miesiąc wcześniej tam się pojawiam, żeby przepróbować, więc jest tych oczywiście przestrzeni potrzebnych do pracy operowej bardzo dużo. I dlatego też powinniśmy myśleć o takim obiekcie w kategoriach no, pewnej większej przestrzeni, prawda, żeby ten komfort pracy muzykom umożliwić. Natomiast drugim aspektem jest oczywiście ta atrakcyjność tego obiektu, którą można zapewnić widzowi w tej chwili, temu no, turyście odwiedzającemu Trójmiasto na przykład, poprzez no, tworzenie różnych wystaw, różnych galerii, możliwość właśnie napicia się kawy, możliwość może zjedzenia lunchu, jakiegoś może restauracja z gwiazdką Michelin, prawda, która będzie też tworzyła zaproszenie jakiegoś szefa. Takie pomysły są, istnieją, no szczególnie podczas festiwali, takich jak Salzburg. To jest bardzo ważny aspekt działalności organizatorów kultury. Oczywiście ja nie zachęcam pana dyrektora tutaj do prowadzenia działalności gastronomicznej, bo to nie o to chodzi. To powinno być przekazane fachowcom, którzy się tym zajmują. Natomiast tak, zdecydowanie tak, uważam, że do tego świat zmierza. Obserwuję te nowe obiekty, no chociażby Kennedy Center, tam gdzie znajduje się Metropolitan Opera, przecież to jest ogromny kompleks, w którym są bardzo różne możliwości spędzania i tego czasu i w związku z tym, że to jest duży obiekt, to na przykład Metropolitan Opera gra koncerty w lecie, ponieważ ma taką możliwość, ma przestrzeń do tego, żeby ustawić jakąś estradę, żeby tam coś zaprezentować ludziom. Są prezentowane różne happeningi w tej przestrzeni, więc tak, uważam, że to powinno się w ten sposób odbywać. Jeżeli uda nam się to, o czym rozmawiamy i o czym pan, panie Zbyszku, też często mówi, żeby to były właśnie tereny postoczniowe, czy te najbardziej atrakcyjne dla turysty, no to jesteśmy we wspaniałej sytuacji, prawda? Ja muszę powiedzieć, że
Na szczęście marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk ma podobny pogląd. Miałem okazję z nim dłużej dyskutować na ten temat i on również skłania się, żeby to nie była sama opera, żeby to był kompleks muzyczno-operowy. Oczywiście opera jest jako główny element, główny składnik, wiodący, ale żeby to był jednak taki dom muzyczny. Marszałek Struk w połowie zeszłego roku, kiedy obejmował władzę w regionie na kolejną kadencję, powiedział: proszę Państwa, czas rozpocząć proces budowy naszej Opery Bałtyckiej, nowej siedziby. Również w połowie zeszłego roku udało się wpisać ten projekt budowy siedziby opery jako jeden z 7 najważniejszych tematów związanych z wyzwaniami rozwojowymi województwa pomorskiego. Oprócz energetyki, stoczni, portów znalazła się opera. Cel: wyzwanie rozwojowe. Panie dyrektorze, jest nadzieja w związku z tym? No, ja tą nadzieję żywię bardzo mocno. Zresztą patrząc też na te wszystkie działania, które są też dookoła, chociażby kwestia Społecznego Komitetu Wspierającego Operę, który obecnie liczy bodajże 40 osób. To już jest... W tym największe sławy światowej muzyki i opery, które są ambasadorami naszego komitetu i idei budowy na całym świecie. Tomasz Konieczny jest numer 1, jest najbardziej zaangażowanym naszym ambasadorem, ale również tam jest i Piotr Beczała, i Aleksandra Kurzak, i pan Kwiecie. No, wszystkie sławy operowe zadeklarowały swój udział w komitecie i są ambasadorami tej idei, panie dyrektorze. Tak, musi się chyba panu udać. No ja myślę, że przede wszystkim to nam się musi udać wspólnie, ponieważ to jest też to, o czym panowie rozmawiali, że mówiąc opera, nie myślimy tylko o samej operze, ponieważ to nie jest samotna wyspa. Znaczy nie można myśleć o tym jako o samotnej wyspie, tylko jako o części tej, która wzbogaca zarówno i miasto, region, ale też i również całą społeczność tutaj pomorską. Ja tylko powiem tak, że już dziś też opera nie ogranicza się tylko do tego, żeby prezentować swoje działania wieczorami, ale też mamy bardzo rozbudowaną działalność edukacyjną. To jest ponad 500 różnych aktywności edukacyjnych w ciągu roku, ale również też i wszelkie starania związane z dostępnością dla osób z różnymi potrzebami. I w tą stronę idzie świat, w tą stronę idzie opera i my jak najbardziej też tak spostrzegamy to miejsce, znaczy to miejsce, o którym myślimy, że powinno powstać. Tak jak już powiedziałem, to nie jest kwestia myślenia tylko o sobie, tylko o tych, którzy przyjdą już za chwilę. W szczególności, że tak jak mówię, zmieniają się trendy, coraz więcej 30-40-latków odwiedza operę, więc myślę, że też i ich dzieci dobrze, żeby miały tak piękne miejsce. Panu dyrektorowi zależy przede wszystkim, żeby opera i nowa siedziba powstała jak najszybciej. I dlatego nie wspomina o lokalizacji. Ale myślę, że Tomasz Konieczny może się pokusić, jakby miał do wyboru, gdzie zlokalizować na Pomorzu, w Trójmieście taki obiekt operowy, który, nie oszukujmy się, zawsze obiekt operowy jest takim architektonicznym cudem, które bardzo często staje się symbolem miasta, ponieważ opera i budynek opery
zawsze świadczy o potędze regionu, o zamożności tego regionu, ale również o podejściu mieszkańców danego regionu do wysokiej kultury. Pokusiłby się pan na takie teoretyzowanie co do lokalizacji takiej naszej opery bałtyckiej? No ja nie mam żadnej wątpliwości, że taka opera, taki budynek powinien być zlokalizowany nad wodą i to najchętniej w przestrzeniach no, tych historycznie ważnych, czyli w przestrzeniach postoczniowych, gdzie dokonały się przecież te zmiany i to nie tylko w Polsce, tylko w zasadzie w całej tej naszej części świata tutaj te zmiany zostały tam zapoczątkowane i proszę mi wierzyć, że świat doskonale to o tym wie i doskonale wie, gdzie jest Gdańsk, wie, że jest stocznia w Gdańsku i że tam pewien elektryk rozpoczął rewolucję, można powiedzieć, światową. Więc oczywiście marzyłoby się, żeby to był budynek, który ma coś wspólnego z wodą, który jest nad wodą. Podam tutaj przykład 2 budynków operowych, które no, niezwykle podniosły rangę właśnie postrzegania kultury wysokiej miast przez pryzmat właśnie kultury wysokiej. To jest Kopenhaga, Królewska Opera, która miała piękny budynek nie nad wodą, tylko można powiedzieć w centrum miasta. Ten budynek cały czas zresztą jest używany na potrzeby opery. Tam się po prostu gra operę barokową, taką bardziej kameralną, a budynek operowy jest budynkiem fantastycznym, zbudowanym w zasadzie na wodzie, czyli stworzono specjalną platformę do tego, żeby w ogóle ten budynek powstał. I ten budynek jest tak reprezentacyjny, no wszyscy wiedzą, że taka opera w Kopenhadze właśnie istnieje, funkcjonuje i tworzy pewną jakość. Nie wstydzi się tego rodzina królewska, to jest właśnie królewska opera. My też nie powinniśmy się wstydzić i powinniśmy taką właśnie metropolitalną, polską, pomorską, trójmiejską operę tutaj posiadać. Drugim budynkiem niezwykle reprezentacyjnym jest oczywiście opera w Sydney, która jest również nad samą wodą, która jest takim symbolem Sydney w tej chwili, prawda? To stało się symbolem Sydney. Wszędzie, jak tylko mówimy Sydney, to widzimy te łuki, te takie bramy, które tam na tej wodzie się znajdują. Także mamy też fantastycznych przecież deweloperów tutaj na Pomorzu. Miałem okazję czy rozmawiać, czy współpracować z 2 takimi potentatami. Jeden to jest deweloper, grupa NDI, która przecież jest kapitalnym takim czempionem na rynku. Czy, panie Tomaszu, sugeruje pan, że tak jak w Kopenhadze Maersk się zaangażował i zbudował operę, to NDI zbuduje nam w Gdańsku? Marzyłoby mi się to. Drugą potęgą, o której chciałem wspomnieć, jest stocznia, która wyszła nam bardzo naprzeciw w tamtym roku. Prywatna stocznia Christ, która ma ogromne doświadczenie w budowaniu różnych platform. Przecież wiadomo, że właściciele stoczni Christ stawiają na offshore, na budowanie farm wiatrowych. Doskonale znają się technologicznie na tym. Są czempionami, budują aparaty, które przekopują tunele. Wiemy przecież o przykładzie tunelu między Danią a Niemcami, prawda, który jest budowany właśnie dzięki aparatowi, czy statkowi, aparatowi bardziej, stworzonemu właśnie przez naszych czempionów, przez stocznię Christ. No, ja się bardzo cieszę, że panie Tomaszu, podkreśla pan, jakie mamy tu na Pomorzu firmy, jakich liderów gospodarczych i na pewno oni są przygotowani do tego, żeby realizować i budować. No, z finansowaniem to ewentualnie dałbym szansę jednak Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego i władzom regionu, bo wiemy, panie dyrektorze, to są jednak olbrzymie koszty. Tak, ale ja chciałem też jeszcze do tych, którzy angażują się w życie opery, znaczy w sensie w ten plan jej nowego budynku, to nie sposób nie wspomnieć też o Politechnice, a dla nas jest to, powiedzmy sobie, takie zabezpieczenie, że tam są też osoby, które po prostu wiedzą,
jak należy podchodzić do tego, co ma być w przyszłości w ogóle pod względem i budynków, ale też i takich rozwojowych. Więc tutaj można powiedzieć, że za Miedzą jest bardzo silna i szanowana uczelnia i cieszymy się, że nas też tutaj w tych działaniach wspiera. No Natomiast to muszę uzupełnić jednak pana dyrektora i powiedzieć, że w ramach monitorowania tych 7 wyzwań rozwojowych Pomorza powstały grupy robocze, które zajmują się poszczególnymi tematami. I powstał też taki zespół zadaniowy do spraw Opery Bałtyckiej, który właśnie postawił sobie za cel, żeby uzgodnić ostateczną lokalizację Opery Bałtyckiej do końca czerwca bieżącego roku, ponieważ jest to kluczowa decyzja, na którą czekają wszyscy, bo dopiero jak będziemy mieli wskazaną lokalizację i podpisane jakieś porozumienie z właścicielem terenów, będzie można rozpocząć wszelkiego rodzaju przygotowania techniczne, technologiczne, robienie koncepcji, projektów itd., itd. I jeżeli by się tak udało, patrząc na ten cały ruch społeczny, Społeczny Komitet Wsparcia Budowy, samorządy, uczelnie, sama opera, stworzył się cały ruch wsparcia tej budowy. To jak pan sądzi, kiedy otworzy pan nową siedzibę? Kiedy Tomasz Konieczny będzie mógł zaśpiewać na deskach nowej Metropolitalnej Opery Bałtyckiej? sądzę, że oczywiście już tak jak pan powiedział, że w marzeniach byłoby, żeby to następowało jak najszybciej, ale urealniając, bardzo bym chciał już Tomasza Koniecznego wstępnie zaprosić za jakieś 5-6 lat, czyli 2031-32. Jeżeli oczywiście wszystko będzie szło krok po kroku, to jest taki chyba najbardziej realny termin na to, żeby w nowym budynku mógł zaśpiewać Tomasz Konieczny. Szanowni Państwo, widzicie sami, wiara czyni cuda. Pełen optymizmu Tomasz Konieczny, który wierzy w Pomorze, w Gdańsk, w ten ruch społeczny, widzi tą potrzebę budowy nowej opery. I ta wiara dyrektora, że za 5-6 lat będzie miał okazję przywitać Państwa, przywitać wszystkich dumnych Pomorzan, dumne Pomorzanki, które przyjdą i spojrzą na ten piękny obiekt, który od tego momentu będzie świadczył o potędze naszego regionu i naszych możliwościach. Oby tak się stało.